Bardzo Ci dziękujemy, Karolu. Rzeczywiście mnóstwo inspiracji. Mamy nadzieję, że Państwo też znajdą coś dla siebie, chociażby na tego weekendowego grilla. A teraz już zmieniamy temat. Z nami w studiu, można powiedzieć, nasza duma narodowa. Magda Świder, modelka robiąca międzynarodową karierę. Dzień dobry, witamy Cię bardzo serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam. Magda, powiedz, czy życie modelki to jest faktycznie taka bajka? No niestety nie. Myślę, że większość z nas myśli, że właśnie to jest takie życie glamour i właśnie zawód modelki ogranicza się do właśnie tych pięknych sesji zdjęciowych i chodzeniu po wybiegu, a niestety prawda jest troszkę inna. Zaraz Właśnie powiem o jaka tym, jest jaka jest, właśnie, zaraz powiem o tym, jaka jest prawda, ale Magda, jeszcze może kilka słów wstępu. Ty mieszkasz w Londynie już od wielu lat. Powiedz, w tej branży kiedy trzeba zacząć? Rzeczywiście w wieku kilkunastu lat? Tak, najlepiej jest zacząć właśnie im szybciej, tym lepiej, dlatego że właśnie przez pierwsze 2 lata ja sama budowałam swoje portfolio, chodziłam na castingi i tak naprawdę moja agencja, mój agent szukał miejsca, gdzie moja twarz, moja uroda się sprzeda, tak? Czy to będzie rynek chiński, czy to będzie rynek na przykład amerykański, czy europejski. I wtedy po prostu sprawdzamy, gdzie będę mieć najwięcej pracy, najwięcej zleceń. Gdzie miałaś najwięcej pracy? Dotychczas Londyn, Mediolan i Paryż, więc Europa jednak. Jednak Europa. Tak. Jak dużo w tej pracy zależy od właśnie włożonej pracy w to wszystko, a jak dużo jednak troszeczkę od szczęścia? No oczywiście na pewno dużo od urody zależy, no bo to jest w pewnym sensie kluczowe oczywiście w tej branży, ale jak dużo zależy od pracy, a jak dużo jednak od takiego łudu szczęścia, że ktoś Cię gdzieś dostrzeże i powie, to jesteś Ty. No tak, na pewno łód szczęścia, tak, żeby być w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, tak jak w moim przypadku, że po prostu zostałam odkryta i ktoś po prostu zasugerował mi pracę modelki. Ale myślę, że też ciężka praca, tak, żeby właśnie być pewnym siebie, żeby się nie poddawać, bo jednak jest wiele momentów, kiedy po prostu mówię sobie nie, że mam dojść, szczególnie jak właśnie zaczyna się w wieku 15-16 lat, tak naprawdę jeszcze jesteśmy dziećmi, także... Magda, pewnie wiele momentów, kiedy ten świat jest brutalny, powiedzmy wprost. To nie są tylko, tak jak powiedziałaś, kolorowe okładki, zdjęcia, ale ciężka praca wymagająca chyba żelaznej dyscypliny. Tak, tak, zgadza się. Tym bardziej, że też nie widzimy właśnie tego, że to są ogromne godziny tak naprawdę pracy fizycznej, tak? Stanie na przykład w butach na obcasach przez 12-13 godzin, podróże, tak? Jest to też zawód taki, gdzie można poczuć się samotnym, tak? Na przykład powiedzmy kontrakt w Chinach, 3 miesiące z dala od domu, od znajomych, od przyjaciół, inny czas, jetlag i niesamowite podróże. I też godziny pracy, na przykład powiedzmy sesje zdjęciowe gdzieś w temperaturze minus 8 stopni, powiedzmy w strojach kąpielowych, tak? Różne warunki pracy, a jednak ten moment końcowy, to zdjęcie końcowe wydaje nam się, kiedy otwieramy ten magazyn, że pięknie słońce świeci i widzimy ten efekt post-production, a nikt z nas nie zdaje sobie sprawy, jak to wygląda przed. Widzimy po prostu obraz jak z bajki, prawda? Tak? Widzimy piękną kobietę w pięknym anturażu, więc wydaje się, że jej życie też jest w takim razie z bajki, a pewnie jest pełne wyrzeczeń, prawda? Bo to jest, podróże to jest jedna rzecz, ale Ty też na pewno, no nie wiem, masz jakąś dietę pewnie, musisz o siebie jakoś wyjątkowo dbać. Jak to wygląda? To chyba zawsze jest takie pytanie, które pojawia się wśród modelek. Czy to są geny, czy jednak sporo dyscypliny? Myślę trochę tak i trochę tak. Na pewno ważne są geny, tak? I też budowa, sylwetka. Wzrost przede wszystkim. Wzrost, wysoki wzrost. Tutaj modelka minimum 1,75 m to jest taki ważny tutaj element. Też dobra przemiana materii oczywiście, ale też wielkie wyrzeczenia, tak? Dieta, ćwiczenia. Codziennie właśnie ja uprawiam sport, też tenis, fitness, siłownia, także... Czyli to jest Twój codzienny program, tak? Tak, tak. To jest taka moja poranna rutyna. Zawsze zaczynam dzień od jogi. A jak to wygląda teraz? Bo wiemy, że też ten świat modelingu się zmienił. Teraz żyjemy w czasach mediów społecznościowych, Instagrama. Wiele influencerek zostaje modelkami. Ten świat modelingu rzeczywiście się zmienił. Te kanony są inne i to jest teraz też tak, że dziewczyna, która ma więcej lajków, więcej postów i tak zwanych followersów na Instagramie może zrobić większą karierę niż dziewczyna mniej popularna, ale może posiadająca większe predyspozycje. Niestety tak, dlatego że właśnie kiedy ja zaczynałam modeling, jeszcze właśnie nie było takich social media, natomiast teraz
też no, jest to dla mnie konkurencja, tak? Ja konkuruję z dziewczynami, które może nie mają agencji, nie są profesjonalnymi modelkami, nie są modelkami typu wybieg, ale właśnie robią okładki magazynów, dlatego jak wspomniałaś, mają na przykład 20 milionów followersów, tak? I też myślę, że przez ostatnie 5 lat powoli wszystko się zmienia i też na przykład klienci w świecie mody szukają właśnie modelek tak zwanych size plus, tak? Takich większych, bardziej okrąglejszych. I też jest więcej pracy i też zapotrzebowania na rynku właśnie na takie modelki bardziej komercyjne i powiedzmy mniej szczupłe, trochę niższe. Mówimy o tych trochę ciemniejszych może stronach życia modelki, pomówmy o tych takich fajnych, bo byłaś na czerwonym dywanie w Cannes, w Wenecji. Powiedz, jak wrażenie, jakie to uczucie? Wrażenie super, tym bardziej jak idziesz właśnie i jesteś tam pierwszy raz. Już jeśli to jest drugi, trzeci sezon, to już te emocje opadają i powoli tak naprawdę przyzwyczajamy się i jest to jakby gdzieś rutyną mojego życia, ale są niesamowite emocje, dlatego że poznaje się wspaniałych ludzi tak naprawdę z całego świata, zjeżdża się cały Hollywood i tak naprawdę szczególnie Cannes jest to jakby wydarzenie numer 1, jeśli chodzi o film tutaj u nas w Europie. Magda, to powiedz jeszcze na koniec, co przed Tobą, jakie wyzwania? Jakie wyzwania? Przygotowuję się teraz właśnie na pokazy w Paryżu. Właśnie za 3 tygodnie jest Paris Haute Couture Week i później sesja zdjęciowa w Tajlandii. I To znowu pięknie, podróż. zazdrościmy. Akurat do Tajlandii też bym się chętnie przeniosła. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Magda Świder, modelka, była naszym Państwa gościem. Życzymy oczywiście powodzenia w tej trudnej branży pośród konkurentek, no bo konkurencja jest spora, tak jak powiedziałaś. Zdecydowanie trzymamy kciuki. Szanowni Państwo, my powoli już będziemy zmierzać do końca, ale zobaczmy, co czeka nas jutro.